Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krok za krokiem. Dzień dobry. Dzisiaj nietypowo, bo jak zwykle nietypowo. Ruszamy pierwszy zimowy szlak. To znaczy pierwsze nasze zimowe szczytowanie i postanowiliśmy wybrać dosyć łatwą górkę, czyli Orlice, najwyższy szczyt gór orlickich zielonym szlakiem. Zapraszamy. Orlica to szczyt w Górach Orlickich w Sudetach Środkowych. Leży na grzbiecie granicznym Polski i Czech, w bezpośrednim sąsiedztwie Zieleńca. Wysokość Orlicy to 1084 metry nad poziomem morza, najwyżej w polskiej części tego pasma. Zdecydowaliśmy się, w związku z tym, że jest to nasze pierwsze zimowe zdobywanie góry i jeszcze nie wiemy, czy nam się spodoba, zdecydowaliśmy się pójść najprostszym zielonym szlakiem. To jest bardzo charakterystyczne miejsce, bo przystanek Alaska to jest punkt, który możecie sobie wbić w nawigacji, jeżeli przyjeżdżacie tutaj samochodem, bo jest malutki parking, zaraz Wam go pokażemy, gdzie możecie go zostawić. A jeżeli nie jesteście samochodem, to tutaj jest również przystanek autobusowy. Chodźcie, pokażemy Wam parking i pierwszy bardzo charakterystyczny punkt trasy na Orlicę. Ten parking to właśnie tutaj kamień Rybartrza, czyli 920 metrów nad poziomem morza. Orlica ma 1084, licząc po polskiej stronie, także mamy nieco ponad 100 metrów przewyższenia, więc myślę, że nie będzie źle. Trasa jest oblodzona, a my mamy raczki. A co to ten kamień Rybartrza? Chodźcie, pokażę Wam. Kamień poświęcony pamięci Heinrysia Rybartrza. Jak widzicie, pioniera turystyki w Górach Orlickich. Góry Sowie, pamiętacie? Miały Karla Wizena. Również jest obelisk poświęcony jego pamięci. Góry Stołowe miały Franciszka Franca Pabla. Także fantastycznie, że znalazły się takie osoby, które potrafiły popularyzować te góry i do dzisiaj o nich pamiętamy. Idziemy na szlak. Idziemy po absolutnym lodzie, zwyczajne lodowisko. Także pamiętajcie, raczki jakiekolwiek aby były, bo inaczej polecicie na pupie. Zobaczcie, idziemy zielonym szlakiem. Szlak jest. Oznaczenia zielone są. Dodatkowo takie piękne drewniane wieża widokowa na Orlicy, więc naprawdę nikt się nie zgubi. Nikt. Wejście zimowe to jest zupełnie co innego niż takie wiosenno-letnio-jesienne, gdzie nic się nie dzieje. A tutaj jednak, oprócz tego, że są fajne widoczki, no jest inna pogoda, do której trzeba się przygotować, co też zrobiliśmy. Bo wyposażyliśmy się rzeczywiście już lepiej na sezon zimowy. Także pogoda nam nie doskwiera. Póki co przynajmniej. Parę minut dopiero idziemy. Małgorzata musiała przyjść. Zawsze się musi w kadr wydrzeć. Także no słuchajcie, zobaczymy. Ale tak jak mówiła Małgorzata, bez raczków ani rusz. Ani Dlaczego ty tak do mnie cały czas mówisz Małgorzata? Dlaczego nie powiesz jakoś bardziej słodko? Małgorzata to tak wiesz, jakbyś na Dominę jakoś mówił. najdroższa Małgorzato. No dobra, potem... Orlica ma dwie wysokości tak naprawdę. Po polskiej stronie to jest 1084 z małym haczykiem chyba 0,3 nad poziomem morza, a po czeskiej stronie jest to 1083,90 coś tam. Haha, jak to się stało? Otóż okazuje się, że mamy różne poziomy morza z Czechami. W związku z czym wynika to z tego, że u nas jest inny poziom morza, a u nich inny. I u nas Orlica jest nieco wyższa. Taka ciekawostka. Czesi słyną z tego, że mają Boże, inny poziom morza.
Jest to nasze pierwsze zimowe szczytowanie, no ale przygotowaliśmy się, myślę, naprawdę porządnie, czyli poczytaliśmy, pooglądaliśmy filmiki. Mamy na sobie naprawdę kilka warstw ubrania, łącznie ze słynną bielizną z merino. Mamy rękawiczki, mamy raczki, mamy herbatkę w termoskach. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie i czy nam się spodoba. Bo wiecie, do tej pory chodziliśmy sobie naprawdę w miesiącach letnich i to jest super, jest zielono, jest fantastycznie, kwitnie. Teraz rzeczywiście pierwsze takie nasze zimowe szczytowanie. No i powiemy wam na końcu, czy nam się spodobało, czy nie. Natomiast co możemy na ten moment powiedzieć? Jesteśmy sami na szlaku. Jest całkowicie puściutko. Wszyscy są na stokach w Zieleńcu. Nikt nie wędruje po górach. Może jest to jakiś sposób na to, aby uniknąć tłumów. Na razie wędrujemy. Śnieg cudownie skrzypi. Jest -4 stopnie. Ale jak tak się wędruje, to temperatura nie straszna. Co Maciej robi? Maciej wyzywa. O Jezu. Zimno jest, ale rękawice są naprawdę doskonałe. Bardzo ciepłe. O Jezu, zupełnie co innego. O Jezu. Raczki trzymają. Wszystko dobrze. Termo jest, także naprawdę idzie się bardzo przyjemnie. Nie jest za gorąco. Jak się troszeczkę rusza, to jest dobre, co powiedział kiedyś taki sympatyczny pan na naszej ulubionej stronie Skalnik, bo powiedział: nigdy nie ubierajcie się w ten sposób, żeby od razu wam było ciepło. Zawsze trzeba ubrać tak, żeby na początku nawet lekko było chłodno, bo jak idziemy, to się staje, to temperatura rośnie. I rzeczywiście miał rację, teraz idę i rzeczywiście czuję fajnie, rozgrzewam się i jest sympatycznie. Idziemy sobie spokojnie, bez przewyższeń wielkich, więc może sobie opowiemy o tym Heinrysiu Ribarczu. No to jego obelisk mieliśmy po drodze. Był nazywany Liczyrzepą z Orlicy. Tak naprawdę jego rodzina nazywała się Rybar i pochodziła z czeskich Strakonic. W XVII wieku, ponieważ byli protestantami, w związku z prześladowaniami religijnymi w Czechach, przybyli tutaj, osiedlili się i zmienili nazwisko, zniemczyli sobie właśnie na Rybarcz. Heinryś był piwowarem. W latach 70. XIX wieku przejął gospodę po swoim zmarłym bracie Józefie i zaczął działać. Zakochał się w tych górach, zaczął je propagować, oczywiście przy tym też zarabiając. A co po kolei zrobił? Wytyczał ścieżki, wytyczał trasy biegowe, był propagatorem narciarstwa. Można powiedzieć, że być może zjeżdżamy w Zieleńcu właśnie dzięki zaczątkom, które on wytyczył. Otrzymał pierwsze narty drewniane, bukowe z jednym kijkiem i podobno szusował tutaj niesamowicie. Wybudował na Orlicy pierwszą 16-metrową wieżę widokową. Oczywiście jej już teraz nie ma. Teraz jest piękna nowa, którą za chwilę zobaczymy. Wybudował najpierw małą gospodę. Podobno można zobaczyć, nie wiem czy teraz pod śniegiem, natomiast jakieś jej pozostałości. Potem rozbudował i wybudował prawdziwe schronisko, w którym pracował do swojej śmierci w 1930 roku. Także można powiedzieć, że naprawdę, jeżeli nie liczy rzepa z Orlicy, to na pewno niesamowicie dobry duch tych gór i bardzo zasłużenie postawiono mu właśnie obelisk, który mieliście okazję oglądać. Nie wiem, czy rola jednostki w historii zawsze jest doniosła i czasami bywa przesadzone jej znaczenie, ale w tym wypadku rzeczywiście Heinryś Ribarcz zapoczątkował turystykę właśnie w tych górach. No ja rozumiem, że to jest pierwsze nasze zimowe wejście. Rozumiem, że idziemy na wieżę. Rozumiem, że idziemy na Orlicę.
No ale dlaczego akurat tu? Bo ileż można jeździć na nartach? No człowiek potrzebuje odmiany. Ale tak poważnie. Jakbyś jeździła na nartach. Ale tak poważnie, no bo oczywiście Orlica jest najwyższym szczytem gór orlickich po polskiej stronie, bo ogólnie najwyższym szczytem jest Wielka Deszna. I pewnie sobie jutro na nią pójdziemy, bo dodatkowo jest nam potrzebna do odznaki diademu polskich gór. W związku z czym, i zdaje się, nie, Korony Sudetów nie, do Korony Sudetów jest potrzebna tylko Wielka Deszna. W związku z czym jest to bardzo ważna wieża i mam nadzieję sobie przybić tam jakieś fajne piecząteczki. A tak poza wszystkim to rzeczywiście jest doskonały szczyt na to, aby sobie wypróbować, czy w ogóle zimowe wejścia nam pasują, bo przewyższenia są bardzo łagodne, trasa jest doskonale oznakowana, szeroka, wygodna, przewyższenia nie są duże, w związku z czym taki dobry początek. Zobaczymy, czy nam się spodoba. Czy jednak zostaniemy przy tych letnich wejściach, gdzie zieloność kwitnie. No jest fajnie. Jest fajnie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będziesz mówił i jak zejdziemy. Jak widzicie, trasa jest bardzo fajna. Spokojna, podejście jest delikatne. Nie wiem, czy stety, czy niestety, ale śniegu nie ma dużo. Niestety, bo jak jeździmy na nartach po południu, no to naprawdę armatki pracują. Jest mocno oblodzony stok, więc takie niezbyt łatwe warunki narciarskie. Natomiast jeżeli chodzi o wchodzenie, no to jest sympatycznie, no bo nie ma zasp. To jesteśmy pod Orlicą, 1058 jak widzicie, 200 metrów w bok już będziemy mieli naszą wieżę widokową, a tu Czeska Republika. Bardzo proszę. No i dochodzimy do granicy. Proszę bardzo. I tutaj. O, tak to wygląda. A my idziemy stąd w dół. O, i skręcamy. O, tu jest dopiero lodowisko. I po takim właśnie lodowisku musimy iść do góry. Tada! Witamy na Orlicy. 1084 metry nad poziomem morza. Po pierwsze, sama infrastruktura tutaj uważam, że genialna, naprawdę. Są miejsca do siedzenia, zaraz Wam pokażemy, jest fajna wieża, o niej też za chwilę powiem. Tutaj są pozostałości tej gospody, tego schroniska, o którym Wam mówiłam, Heinricha Ribartscha. Także tyle z tego zostało. Latem to jest fajnie widoczne, ale chciałam Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Coś, co rzeczywiście mnie zawsze zdumiewa. O, okej, chodźcie. Sam lód, więc naprawdę bez raczków ani róż. Widzieliśmy to już w paru miejscach. Jeżeli zerkniecie nasz film, na przykład z Gór Sowich, Słoneczna, Rymasz i Zaśmiecona Kalenica, to tam również oczywiście przy Zygmuntówce. Natomiast po pierwsze, niesamowita inicjatywa. To jest akurat Prologisu. Widzieliśmy takie skrzyneczki ufundowane przez Orlen, na przykład Fundację Orlenu. Naprawdę w razie jakiegokolwiek wypadku, jeżeli nie macie przy sobie oczywiście apteczki, a powinniście mieć, macie tutaj ratunek, ale mnie naprawdę wzrusza to, że to jest pełne, że naprawdę nikomu nie przychodzi do głowy, żeby sobie uzupełniać zapasy, że ludzie zostawiają to dla kolejnych wędrowców. Osobiście naprawdę chapeau bas, kochani turyści, a wszystko łącznie, nie wiem, z ustnikiem, z bandażami, z naprawdę pełnym wyposażeniem. Także gratulacje dla wszystkich.
A tutaj informacje. Zwróćcie uwagę, to o czym wam opowiadałam, tak? Czyli mamy stare schronisko Hohe-Menzeboide przy wieży, mamy wieżę widokową, tą pierwszą Rybarcza, tutaj na Orlicy. Są to stare oczywiście pocztówki. A tutaj nasza piękna, naprawdę jesteśmy zachwyceni tym, że tutaj jest miejsce, gdzie można się schronić. Pamiętamy na przykład na Mogielicy, tak? Jak nas złapało gradobicie i jest fajna wieża, bardzo ażurowa, która nie dawała nam żadnego schronienia. A tutaj mamy piękną drewnianą wieżę, a pod spodem miejsce, gdzie można się schronić i napić herbatki, co właśnie uczynimy. No i oczywiście obiecana nagroda. Tutaj mamy skrzyneczkę, bardzo proszę, z piecząteczką i mamy dla was protip. Ponieważ jak jest zimno, to się rączki trzęsą i grabieją i czasami nie macie siły, żeby przeszukiwać, to my sobie na przykład ładnie zaznaczamy znacznikiem i dzięki temu szybko znajdujemy takie miejsca, szybko przybijamy i paluszki nie grabieją. Dobra, sprawdzimy, czy jest tusz i sprawdzimy, czy się odbija. Uwaga. Sprawdzamy. Hops. Hops. Orlica. Tada! Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Postaramy się jeszcze może w sieci znaleźć jakieś takie, ale zwróćcie uwagę, jak to wyglądało kiedyś, naprawdę 100 lat temu. I bardzo proszę, kwitnące schronisko. Może jeszcze. Zobaczcie, kochani, to są ślady po osobach, które nie pomyślały o tym, żeby przed wejściem na drewnianą wieżę ściągnąć raczki. Jej, dla takich widoków naprawdę warto wchodzić. A poza tym, brawo, słuchajcie, fantastycznie opisane, więc nawet jak nie macie aplikacji, która wam podpowiada, gdzie są jakie góry, to tutaj możecie sobie podpatrzeć. Tu jeszcze będziemy, tu byliśmy. Całkiem dużo już tych górek, na których byliśmy i możemy im teraz pomachać. Widzę oscypki. Na dole widzę. Widzisz na pewno jakąś, Oscypki widzę. na pewno widzisz jakąś przesympatyczną restaurację. Z dobrym piwkiem albo grzanym winem. Sama wieża widokowa, 25 metrów, nieco ponad. Czeski architekt ją zaprojektował, 138 stopni, wybudowana i postawiona w 2021 roku. Natomiast pamiętajcie, to jeszcze nie jest wszystko, co Orlica nam może zaoferować. Odrobinkę w bok, naprawdę odrobinkę. Trzeba skręcić, żeby jeszcze odnaleźć ślady historii, no i zrobić sobie zdjęcie pod szczytem. Także pamiętajcie, miejsce nie jest oznaczone, więc trzeba być czujnym. Idziemy.
Wrchmezji Orlica. A dlaczego Wrchmezji? Bo to podobno oznacza szczyt graniczny. A jesteśmy właśnie na granicy. Także zaraz sobie zrobimy zdjęcie. A to jest właśnie to, o czym Wam opowiadałam, czyli świadectwo bytności tutaj 3 wielkich postaci. Podobno 16-letni Chopin, który odbywał tutaj wraz z matką i siostrami kurację, nie tutaj, w Dusznikach-Zdrój oczywiście, wdrapał się właśnie na Orlicę i zagrał koncert właśnie tutaj dla kuracjuszy na Fisharmonii. No, rozumiem, że ktoś mu pomógł wtaszczyć tę fisharmonię. Na pamiątkę tego wydarzenia i na dowód, że ono miało miejsce, właśnie w kronice gospody pana Rybartsza był wpis, że mieszkaniec Warszawy, Fryderyk Chopin, był tutaj w tym miejscu. Także bardzo proszę, pierwsza wielka osoba, Fryderyk Chopin. Jego cesarska wysokość, Józef II, cesarz Austro-Węgier, ten od Marii Teresy. W 1779 roku odbywał taką wyprawę inspekcyjną po swoich włościach i wszedł właśnie wówczas tutaj na Orlicę razem ze swoją świtą, razem z wojskowymi. Zostało to odnotowane w annałach, jak to taka biurokracja germańska doskonale wiemy, więc rzeczywiście tutaj był. Rozejrzał się i powiedział podobno, przynajmniej tak zanotowano, z tej góry widać połowę moich państw. No i miał rację. No to bardzo proszę, mamy i trzeciego jegomościa, czyli wówczas 33-letni amerykański dyplomata John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu swojej misji w Berlinie robił sobie taką objazdówkę po krajach różnych europejskich. Wdrapał się na Orlicę podobno w 1800 roku i napisał, że jest to najpiękniejszy punkt widokowy w Sudetach. Także zanotował to w swoich pamiętnikach, które potem zostały wydane, więc mamy dowód, że tak jest. A Wy jak tam? Jak sądzicie? Jak Wam się podobały nasze zdjęcia z drona? Też uważacie, że to najpiękniejszy punkt widokowy w Sudetach? Ja uważam, że jak stąd zejdziemy, to w annałach napiszą, że znany Maciek był tutaj właśnie dzisiaj i tu Ze znaną Małgorzatą! postawią mi tutaj takie coś, trójkącik i inni będą sobie tutaj robili filmiki, wspominali jak tu byliśmy. No, ale Tak, oczywiście. subskrybujcie, żeby was to nie ominęło, nie? Tak, oczywiście, właśnie tak będzie. I pamiętajcie, że jak lubicie z nami wędrować, to można nam postawić kawę wirtualną, nie? Tam trzeba odszukać na YouTubie. A na pewno trzeba zasubskrybować. Słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Naprawdę uwielbiamy Wasze komentarze. Małgorzata mówi, że jak już jesteśmy na szczycie, to nie warto iść dalej nic oglądać, a ja mówię, że warto, bo może gdzieś tutaj jak ten Józef był i tak się rozglądał i że rzeczywiście coś widział, tę połowę swoich państw, to może ja coś dostrzegę, może nie swojego, ale chociaż coś ładnego. Także tu śmigamy takimi opłotkami. O, coś tu jest, jakaś widzę. Jest, tu jest droga, tam widać połowę moich państw i ławeczka. Nic więcej nie ma. Oczywiście na Orlicę można nie tylko wchodzić tak jak my sobie spacerkiem, można też wjechać. I tutaj mamy właśnie fragment takiej trasy. Cała pętla orlicka to 7 kilometrów. I jak macie ochotę, może nie po lodzie, ale jak najbardziej wszystkie formy aktywności dozwolone. Wejście na górę bez raczków jest trudne, ale zejście jest niemożliwe, aczkolwiek no są tutaj osoby, które próbują, ale jest to naprawdę nie dość, że trudne, to bardzo niebezpieczne, bo można sobie złamać cokolwiek. Małgorzata, zaśpiewaj. Jesteś znaną Lepiej nie, naprawdę. miłośniczką muzyki i dźwięków, jak mówili w filmie o Ostromecku. Jestem osobą wielu talentów, ale nie chcecie, żebym śpiewała, naprawdę nie. Dzień dobry. Generalnie spacerek taki poranny polecamy. Bardzo fajnie. Na Orlicę.
No nam dopisało to szczęście, że jest piękna, słoneczna pogoda. Zresztą ta aplikacja pokazywała, że tak dzisiaj będzie cały dzień, więc naprawdę nam się fajnie udało. No i taki poranny rozruch jest idealny, przynajmniej dla nas przed nartami. Małgorzata będzie sobie potem odpoczywała na basenie i tam inne Różne inne atrakcje sobie atrakcje, a my aktywnie do wieczora z Nataszką będziemy sobie śmigać. No i dotarliśmy na miejsce, słuchajcie, z powrotem zeszliśmy na dół. Co się okazało? Niestety przystanek Alaska, gospoda jeszcze nieczynna. Także chcieliśmy tutaj zjeść, nie zjemy. Ale jeżeli chodzi o samą górę, rewelacja. Bardzo sympatyczna, naprawdę taka spacerowa. Myślę, że do tej pory to jest najłatwiejszy szczyt z korony gór polskich, na jakim byliśmy, mimo że zimą zdobywany. No i fajnie, bo właśnie coś nowego, zimowe wejście, więc jakby wytrenowaliśmy teraz sobie, wiemy jak to będzie wyglądało, także jesteśmy zadowoleni. Nadal wolę letnie wejścia, natomiast nie było źle. Może troszkę się przekonałam. I ważna uwaga, bez raczków ani róż. Naprawdę bardzo ważne, żeby je mieć. I kolejna ważna uwaga, co czwartek nowy odcinek. Pamiętajcie, dajcie suba, skomentujcie koniecznie, czy byliście tutaj, czy macie ochotę tutaj wejść, jakie są wasze doświadczenia z zimowymi wyjściami. No i pamiętajcie, że możecie nas już wesprzeć delikatnie, kupując nam wirtualną kawę. Do zobaczenia, pa!